Czerwony lakier o nazwie Corrida to niezbyt częsty widok na Skodach, a tak się składa, że to już drugie auto w tym odcieniu, które testujemy w ostatnim czasie. Po Octavii RS 230 przyszła pora na Superba. Zapraszam na test. Tak wyglądająca Skoda Superb mocno prowokuje innych uczestników ruchu. Wygląda, jakby pod maską miała 280-konne 2.0 TSI, a już co najmniej 2-litrówkę o mocy 220 koni z Golfa GTI. Tymczasem w testowym egzemplarzu skrywa się podstawowy silnik 1.4 w mocniejszym 150-konnym wariancie. Zresztą taka sportowa konfiguracja nieco kłóci mi się z klasycznymi liniami tego modelu, ale odstawmy gusty na bok. Jedno jest pewne, choć kształt jest klasyczny, to nie brakuje nowoczesnych detali. Ciekawie prezentują się lampy, szczególnie te z przodu. Widzimy tu paski LEDów, które wyglądają niczym kryształki. Bardzo mi się to podoba. Z kolei z boku uwagę przykuwa bardzo długie przetłoczenie ciągnące się praktycznie przez całą długość auta. Superb numer 3 nabrał proporcji. O ile dwie poprzednie generacje wyglądały trochę jak rozciągnięty Passat, tak tutaj mamy auto, które po prostu dobrze się prezentuje. A to ciągle spory samochód, o 10 cm dłuższy od Passata. Skoda mierzy 4,86 m, co zwiastuje, że przestrzeń nadal jest jej mocną stroną. Poczujemy to przede wszystkim na tylnej kanapie. Superb od zawsze się z tym kojarzył. Mamy tu po prostu masę miejsca, zarówno na nogi, jak i nad głową. Jest też trzecia strefa klimatyzacji i opcjonalne podgrzewanie skrajnych miejsc. Z kolei tunel środkowy pozwoli nam na przewiezienie nart. Masa miejsca z tyłu nie oznacza wcale, że ucierpiał na tym bagażnik. Wręcz przeciwnie. 625 litrów to wręcz gigantyczna wartość, a co więcej, Skoda to liftback, więc otwór załadunkowy jest również bardzo duży. Mamy tu też haczyki i wyjście 12V, a fotele składamy pociągnięciem wajchy. Wnętrze ma typowy charakter dla aut z grupy Volkswagena. Nie ma tu stylistycznego polotu, ale całość robi bardzo solidne wrażenie. Zastosowane materiały są wysokiej jakości, a do ich spasowania nie można mieć żadnych uwag. Wszystko jest też bardzo logicznie rozplanowane. Oprócz 8-calowego głównego wyświetlacza do dyspozycji mamy też ekran pomiędzy zegarami. Schowki są pojemne i bardzo dobrze wykończone. Tapicerka z Alcantary to opcja warta 5500 zł. A co ze sprytnymi rozwiązaniami znanymi pod hasłem Simply Clever? Znak rozpoznawczy Skody Superb nadal jest na miejscu. Parasol znajdziemy zarówno w drzwiach pasażera, jak i kierowcy. Kolejna niespodzianka powinna czekać na nas w baku, jednak w testowym egzemplarzu już jej nie ma. Chodzi o skrobaczkę. Oprócz tego zarówno schowek w tunelu środkowym, jak i ten naprzeciwko pasażera są klimatyzowane, a specjalne miejsce na telefon wzmocni zasięg sieci. Skoda Superb ma wiele użytkowych zalet, ale przejdźmy teraz do tego, jak jeździ. To tym ciekawsze pytanie, że mamy tu do dyspozycji niemal podstawową jednostkę. Niżej w hierarchii jest tylko 125-konna odmiana tego silnika 1.4, a tu mamy do dyspozycji 150 koni. To pozwala na sprint do setki w 9 sekund i osiągnięcie maksymalnie 220 km/h, czyli wynik bardzo w porządku. Nie jest to żadna petarda, ale dynamika jest bardzo ok. Dzięki turbinie silnik ma odejście już od dołu, ale taka pojemność w tak dużym aucie ma też swoje wady. Przede wszystkim akustycznie nie jest to najprzyjemniejsza jednostka. O ile do około 4000 obrotów całość pracuje bardzo kulturalnie, tak powyżej tej granicy słychać, że po prostu silnik się męczy. Nie jest to najprzyjemniejszy dźwięk. Słychać po prostu, że mamy do czynienia z niską pojemnością. Wyniki spalania kształtują się realnie wokół 8 litrów paliwa na setkę w mieście. W trasie da się zejść o litr mniej, co przy 66-litrowym baku daje całkiem spory zasięg. Apetyt na paliwo tu dziś ma funkcja ACT, czyli chwilowe odłączanie dwóch cylindrów. Dzieje się to niezauważalnie, a dowiadujemy się o tym jedynie z komunikatu na wyświetlaczu między zegarami. Zatem ten silnik sprawdzi się raczej do spokojnej jazdy, a jeśli lubicie czasem nieco ostrzej pojeździć, to zainteresujcie się innymi jednostkami. Co do prowadzenia, to Skoda jest bardzo poprawna. Jeździ pewnie, jest dobrze wyciszona, ale raczej stawia na komfort. Nie angażuje, nie ma też tej lekkości pokonywania zakrętów, którą znamy choćby z Mazdy 6. A skoro o Mazdzie mowa, to jako kolejny przykład na to, że Superb stawia na komfort, należy wymienić zawieszenie. Skoda jest dużo bardziej sprężysta. Na pewno spora w tym zasługa opcjonalnego układu DCC, który pozwala na regulację stopnia tłumienia amortyzacji, ale prawda jest taka, że jazda po nierównościach Superbem jest dużo przyjemniejsza.
Skoro mowa o zawieszeniu DCC, to płynnie przejdźmy do trybów jazdy. Mamy tu do wyboru klasyczne spektrum: Eco, Comfort, Normal, Sport i Individual. Skrzynia biegów w testowym egzemplarzu to znana i lubiana dwusprzęgłówka DSG. To opcja warta polecenia. Przekładnia jest szybka i po prostu bardzo dobra. Polecam jedynie przestawić jej działanie w opcję Sport. Być może zużyjemy wtedy nieco więcej paliwa, ale przynajmniej każde mocniejsze dodanie gazu nie będzie kończyć się redukcją. W trybie normalnym skrzynia utrzymuje cały czas bardzo niskie obroty. Jeszcze jedna rzecz. Jako że Superb to spory samochód, to zdecydowanie warto wyposażyć go w kamerę cofania i czujniki parkowania. Zdecydowanie ułatwi to manewrowanie. Ceny czeskiej limuzyny zaczynają się od 89 760 zł za odmianę Active ze 125-konnym 1.4 TSI i 6-biegową skrzynią manualną. 150-konne 1.4 TSI startuje od 95 760 zł, a w testowanym wyposażeniu Style od 113 500 zł. Dopłata do skrzyni DSG wynosi 9000 zł. Prezentowany egzemplarz kosztuje ponad 150 000 zł, lecz za podobną kwotę kupimy auto z sensownym wyposażeniem, nawet z silnikiem 2.0 TDI o mocy 190 koni. Skoda Superb to samochód, który kupuje się rozsądkiem, a nie emocjami. To auto, które w każdy mierzalny sposób jest faworytem w swojej klasie, dlatego trudno go nie polecić. To po prostu kawał porządnego wozu, któremu do perfekcji brakuje tylko trochę polotu. A tego polotu nie da czerwony lakier i czarne felgi. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zostaw nam łapkę w górę i subskrypcję, co pomoże nam w dalszym rozwoju kanału. Odwiedź też naszą stronę i obejrzyj inne testy.